W USA najłatwiej jest się poruszać samochodem. Teoretycznie można korzystać z pociągów czy autobusów, ale jest to bardzo niewygodne, a w niektórych miastach po prostu niemożliwe. Dlatego planując pobyt w USA najlepiej od razu jest się nastawić na wypożyczenie samochodu. Żeby wypożyczyć samochód wystarczy polskie prawo jazdy, nie musi być międzynarodowe i karta kredytowa. Samochód najlepiej jest zarezerwować z wyprzedzeniem przez internet, dzięki czemu na lotnisku od razu udajecie się wprost do wypożyczalni odebrać auto i godzinę po wylądowaniu możecie już jechać gdzie chcecie, nie tracąc czasu na nerwowe poszukiwania. W tej chwili jestem w drodze z Miami do przylądka Cape Canaveral, gdzie zamierzam zwiedzić NASA i zostało mi jeszcze jakieś 150 mil do celu. Wstęp do NASA kosztuje $50 plus opłata za parking mniej więcej $8. Cały kompleks to spory teren, jego zwiedzenie zajmuje co najmniej pół dnia, dlatego najlepiej zarezerwować sobie cały dzień na Cape Canaveral. Przed nami widać teraz budynek montażowy rakiet kosmicznych, który jest budynkiem o największej kubaturze na świecie. W pobliżu budynku można wypatrzeć crawlery, czyli specjalne pojazdy, które przewożą rakiety na wyrzutnie, poruszając się z zawrotną prędkością 1 mili na godzinę. We wnętrzu budynku widać akurat trwające prace nad montażem jakiejś rakiety. Znajduje się tutaj cały kompleks poświęcony misji Apollo, w którym można zobaczyć kilkunastominutowy film. Symulację startu rakiety Apollo we fragmencie oryginalnego centrum sterowania lotami. A oto krótki kawałek tego filmu. Po zakończeniu filmu przechodzimy do wielkiego hangaru, w którym znajduje się rakieta Apollo 8, która jako pierwsza w historii obleciała Księżyc dookoła z ludźmi na pokładzie. Rozmiary tej rakiety są po prostu niewyobrażalnie wielkie, aż trudno uwierzyć, że na samym czubku tej latającej bomby znajdowała się kapsuła z ludźmi. Replikę tej kapsuły również możemy tutaj zobaczyć wraz z innymi artefaktami związanymi z podbojem kosmosu, w tym np. skafandrami kosmonautów. Zwiedzenie tej części Visitors Center Complex zajmuje około 2-3 godzin. Kolejnym miejscem w NASA jest kompleks poświęcony promom kosmicznym i misji Atlantis. Można tu obejrzeć film przedstawiający historię powstania promów kosmicznych, którego krótki fragment zobaczymy właśnie teraz. Po obejrzeniu filmu przechodzi się od razu do pomieszczenia, w którym rzeczywiście znajduje się prom kosmiczny Atlantis, a cała oprawa robi naprawdę duże wrażenie. Oprócz promu jest tu mnóstwo innych ciekawych rzeczy, jak choćby symulator startu promu kosmicznego. Jest tu również replika teleskopu kosmicznego Hubble'a i naprawdę wiele innych ciekawych rzeczy. A teraz czas udać się do odległego o 60 mil Orlando, ponieważ jutro cały dzień zamierzam spędzić w Universal Studios. Gdy byłem tutaj ostatnio rok temu, to pomyślałem sobie wtedy, że fajnie byłoby tu jeszcze wrócić i oto właśnie nadszedł ten moment. Jeżeli mogę coś podpowiedzieć, to zwiedzanie Universal Studios najlepiej jest zaplanować sobie na jakiś dzień w środku tygodnia, wtedy kolejki do atrakcji są najmniejsze.
Floryda ma tę zaletę, że przez cały rok jest tutaj ciepło. W tej chwili jest styczeń, a jak widać wszyscy dookoła chodzą w krótkich rękawkach. Daje to ogromną przewagę temu parkowi w stosunku do np. europejskiego Disneylandu, który zresztą bardzo lubię, polegającą na tym, że w Universal Studios zabawa trwa tak naprawdę przez cały rok. Kupiłem bilet na dwa sąsiadujące ze sobą parki, Universal Studios oraz Island of Adventures, które połączone są pociągiem z Harry'ego Pottera, odjeżdżającym z peronu a jakże 9 3/4. Pociąg ten zresztą łączy dwie atrakcje związane z Harrym Potterem, ucieczkę z Banku Gringotów oraz zawody Quidditcha w Hogwarcie. Praca zdalna wiąże się z wieloma pułapkami, na przykład bardzo łatwo można zostać pracocholikiem. Pamiętajcie jednak o tym, że work-life balance jest bardzo ważny i pomoże Wam zachować dobre nastawienie, optymizm, kreatywność i uśmiech na co dzień. Z atrakcji, które mogę tu polecić, wymieniłbym jeszcze oprócz Harry'ego Pottera Mumię, Simpsonów, Transformers i tak naprawdę całą masę innych rozrywek. Jedyne co mi się niespecjalnie podobało to Jurassic Park, ale wiadomo, każdy ma swój gust. Wewnątrz atrakcji nie wolno niestety rejestrować obrazu wideo, ale mogę Was zapewnić w 100%, że naprawdę warto tu przyjechać. Wiele osób pyta mnie, na czym tak naprawdę polega praca programisty. Dlatego postanowiłem, że niedługo na moim kanale pojawi się seria screencastów pokazujących krok po kroku, jak można napisać na przykład prostą grę w języku Java dla zupełnie początkujących, którzy nigdy wcześniej nie programowali. Jeżeli nie chcesz tego przegapić, polecam skorzystanie z funkcji YouTube przesyłającej powiadomienia o nowych filmach na kanale. W Stanach Zjednoczonych wiele autostrad jest płatnych. Tu na Florydzie na niektórych można płacić gotówką, z kolei na innych opłaty pobierane są w trybie toll by plate, czyli automat robi zdjęcia numerów rejestracyjnych co jakiś czas i na koniec okresu rozliczeniowego wypożyczalnia dostaje fakturę za płatne autostrady, po czym wypożyczalnia obciąża Waszą kartę. Najczęściej ma to miejsce po jakichś 3-4 tygodniach od momentu zrobienia zdjęcia, więc te opłaty najczęściej są pobierane już po tym, jak wrócicie do domu. Jednym z pytań, które często do mnie trafiają, jest to, czy nie jestem zbyt stary, aby zacząć uczyć się programowania. Albo w innej wersji, kiedy najlepiej jest się zacząć uczyć programowania. Odpowiedź tak naprawdę brzmi, nie ma to najmniejszego znaczenia. Znam wiele osób, które zaczęły się uczyć programować, gdy były dziećmi. Ja na przykład zacząłem się uczyć, gdy miałem około 11 lat.
Znam też sporo osób, które zaczęły uczyć się programowania dopiero na studiach, ale znam też dość dużo osób, które programowaniem zajęły się już jako dorośli ludzie po wielu latach pracy w całkowicie innym zawodzie. Najstarsza znana mi osoba, która została junior Java developerem, miała 54 lata. Można. A teraz czas pojechać na tacosy do Taco Bell. W Bonita Springs znajduje się park Barefoot Beach County Preserve, który znany jest z występujących tu żółwi norowych. Niech was nie zmyli angielska nazwa Gopher Tortoise. Po polsku to jest żółw norowy, a nie gofrowy. A to dlatego, że nory, które kopie ten żółw, służą za schronienie dla ponad 360 gatunków innych zwierząt, przez to tak naprawdę jest bardzo ważnym elementem całego lokalnego ekosystemu. Aktualnie idę ścieżką nad Zatoką Meksykańską. Ścieżka ma około 3/4 mili i z jednej strony znajduje się zalew, tak zwane przejście Wigginsa, a z drugiej strony jest już Zatoka Meksykańska przy ujściu rzeki Cocohatchee River. I ta indyjsko brzmiąca nazwa tej rzeki została nadana jej przez plemię Mukosuki. To są Indianie, którzy zamieszkiwali te tereny. Z cyklu czego to człowiek nie wymyśli, drzewa z muszlami. U nas byłoby bardzo szkoda takich ładnych muszli i na pewno dużo turystów już by je intensywnie zbierało. Tutaj natomiast jest ich tak wiele, że nikt nie zawraca sobie w ogóle tym głowy. Nawet ten piasek, po którym tutaj chodzimy, to tak naprawdę w większości są po prostu pokruszone muszle wymieszane z piaskiem. Czym różni się żółw tortoise od żółwia turtle? Tortoise jest to żółw lądowy, a turtle żółw wodny. U nas mówimy po prostu żółw. Odnalezienie żółwi norowych nie jest wcale takie proste, mimo że jest ich tu naprawdę dużo, ale mam nadzieję, że w ciągu kilku minut uda się jednak jakiegoś spotkać.